Witam, 27 sierpień 2025 rok. No i trzeba przyznać, że dłada się nie zmieniła. Nadal słońce jest w znaku Panny, a w dładzie wagi, czyli następnym, czyli ma charakterystykę byka. No więc to ku wiadomości. Oprócz tego także jest Panna, to jest Merkury, to, że jest waga, to jest Wenus i powtarzamy jeszcze jako drugie miejsce, czyli od barana do byka, czyli też Wenus, czyli mamy Merkurego i Wenus. I oprócz tego jeszcze trzeba brać pod uwagę, że to wszystko jest razem w Pannie, no i trzeba by sprawdzić aspekty. Kwadratura z Uranem. Uran jest w bliźniętach, więc wiemy o tym, że on będzie informował we wszystkie strony, jakie są tylko możliwe, i fantastycznie, że będzie informował i będzie informował w niekonwencjonalny sposób. Między innymi akcyza jest to taką rzeczą dosyć interesującą. No i w tej chwili trzeba przyznać, że Słońce ma jeszcze ciekawsze tutaj, bo kwinkus z Saturnem, kwinkus z Neptunem i kwinkus z Plutonem. Kwinkusy są dosyć, czy są interesujące? Trudno powiedzieć. Kwinkusy mają zasadę działania jakby w zależności od sytuacji. Jak opłaca się przestrzeni, to pójdzie w tą pozytywną stronę lub w tą bardzo negatywną stronę. Dlaczego tak jest? No, to jest kwestia indywidualna. Jak wygląda kosmogram, jaka jest sytuacja. To się zmienia w zależności dosyć szybko. Kwinkusy są bardzo wrażliwe na pewne sytuacje, które są zewnętrzne. Podobnie, w dodatku jeszcze jedna rzecz, że tutaj jest Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Teraz Neptun jest w retrogradacji, Pluton jest w retrogradacji. To trzeba brać pod uwagę, dlatego że te planety dają te historie, które były w przeszłości. Dlatego też ja oglądałem w tej chwili pana profesora, który jest doradcą oczywiście naszego prezydenta, historyka zresztą. Radzę to obejrzeć. Ja postaram się podlinkować to u siebie, dlatego że bez znajomości historii nie zrobimy teraźniejszości, a jeszcze oprócz tego nie chodzi o to. Tylko że wtedy te rokosze, te wszystkie historie, które były, one wracają, odbijają się nam czkawką. Krótko i zwięźle. Ale jedna rzecz, która mnie rozbawiła mnie prawie do łez, że nigdy nie napadł na nas kraj, który był samotny. Tylko zawsze musiały być to zespoły. Rosja, Prusy, Rosja, Austria, Rosja, nie wiem, tam to jeszcze Turcja, tak? Turcja też brała dosyć duży udział, a my w tej chwili, to nie chodzi o sojusze, broń Panie Boże o sojusze, tylko chodzi o pewne zasady historyczne, które są. Sojusze mają dużo do powiedzenia, ale to jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, bo sojusz polega zupełnie na czym innym. Sojusz polega na traktacie i na jakimś takiej wymianie. Kiedyś to było świetne, bo dawało się syna albo córkę w jasyr i czekało się na wyniki. Jak się chciało, a jakby było coś nie tak, to synka ciach, albo go w odstawkę, albo jeszcze coś innego, jakiś szantaż rodzinny. No i mamy Jagiellonów. Jagiellonowie sporo narozrabiali i to no szkoda, że tak się stało, że nie Piastowie, a w dodatku Jagiellonowie, no tutaj akurat pan profesor nie mówi o tym, ale Zofia, ciotka jego, Jagieły,
Jagiełło, no tak, Gedyminasa to była chyba siostra, jeżeli nie mylę, Konrada Mazowieckiego. Żona notabene miała te ileś tam córek i wszystkie powsadzała, no to zrobiła sobie tutaj folwark zwierzęcy we wszystkich krajach i wszędzie były jego siostry cioteczne, czy tam ciotki, czy jakieś te. Zresztą Jagiełło kiedy przyszedł już do nas tutaj, to on był dobrze ustawiony facet. Już właściwie nie mieliśmy innego wyboru dla naszej królowej. Ale no trudno, tak się stało. Teraz trzeba brać to pod uwagę bardzo, bo bardzo łatwo jest opowiadać o historii, bardzo łatwo jest opowiadać, jeździć na kimkolwiek, jeżeli chodzi o politykę, ale tutaj bez jakby podstaw nic się nie zrobi. I to trzeba przyznać, że mimo to, że ktoś studiował historię, ale tej historii w ogóle nie zna, albo zna tą taką, która jest bardzo nieprzyjemna dla nas i w gruncie rzeczy, mieszkając przez wiele lat tam na wybrzeżu, mieszkając pomiędzy tymi ludźmi, którzy orła mieli w sercu, oni nie chcieli mówić. Nie chcieli mówić w ogóle. Byli, jak to się mówi, zaszyci. Ale ci, którzy byli po tej stronie tak zwanej, wiecie której, tej bardziej przyjemnej, którą dzisiaj mamy za Odrą, no to oni czasami pyskowali nam, że my tutaj to, a my ta, a my tamto, a my owo. I wtedy, jak już się miało te wiadomości, które oni niby mieli pretensje do nas, my mogliśmy zapytać się tych zaszytych, o co chodzi, a czasami jednak coś tam powiedzieli. Tutaj teraz wychodzą te sprawy właśnie, między innymi ta linia na, wiecie na czym, na Wiśle, czyli obrony naszej ojczyzny, a to nie jest obrona, tylko wtedy oddanie terenu jednej i drugiej stronie. I wtedy, gdzie jesteśmy? Ktoś zapomniał o księstwie warszawskim, ktoś zapomniał o czymkolwiek, że już historia była taka. W dodatku nie wiem, czy za bardzo by chcieli te osoby, które mieszkają od Warszawy, tam Tłuszcz i dalej te miejscowości, czy chcieliby mieszkać w kraju, który nazywał się kiedyś Rad. No, Rad i Polon, tak? No więc tutaj mamy dokładnie tą sytuację. Także powinniśmy się zastanowić bardzo. W dodatku jeszcze ta akcyza, która nas bardzo denerwuje, no bo jeżeli podrożeje ten alkohol, to znaczy nas nie uderzy. Przynajmniej mnie nie, bo ja jak wypijam, przypuśćmy, butelkę na kwartał jakiegoś tam półlitrowego jakiegoś alkoholu, łącznie z piwem zaznaczam, jakiegoś, obojętnie, to jest dużo. W ogóle na ogół staram się nie używać alkoholu, używam alkohol, tak, w tej chwili tak, ze względu na to, że są wahania temperatur i alkohol poszerza tętnicę dokładnie i robi szybszy przepływ. I dlatego też jak jest upał, leję do szklanki dokładnie, nie wiem czy tam jest centymetr na całą szklankę, która jest no taka dosyć długa ta szklanka, taka wiecie, nie literatka, tylko taka potrójna literatka. Nie lubię tych szklanek takich napompowanych, bo te mnie zupełnie nie odpowiadają. Mam je oczywiście, one są dobre do koktajli czy do czegoś, a używam raczej zwykłych takich szklanek bardzo długich. Czasami się używa je ze słomką, no więc tłumaczę jak to wygląda, że tam leje, ona też to dno nie ma duże, także tak. No więc to jest cały alkohol, a dlaczego? Dlatego, że no wśród moich znajomych dosyć sporo było udarów i rocznikowo oczywiście między innymi, ale
ponieważ ja staram się chodzić cały czas w jakimś tam kapeluszu, dlatego też hołduję kapeluszom i hołduję jeszcze wielu rzeczom, ale jednak te udary, no i w tej chwili, co tu ukrywać, ale te dziwne rzeczy, te sytuacje, które wychodzą na wierzch, to jest związane z tym Neptunem w retrogradacji, bo ten Neptun właśnie wywala te wszystkie strony związane z tą, wiecie o co chodzi, ze zdrowiem konkretnie. I tutaj pokazanie tłumaczenie się różnych firm, dlaczego tak postępowano albo tak postępowano i też te ilości ludzi, których już nie ma. A nie jest takich mało. W moim środowisku jest to w tej chwili powiększa się suma do naprawdę dużej ilości, do takiej małej klasy szkoły podstawowej. No to jest w moich rocznikach małe klasy szkoły podstawowej to były 27, 30 osób. Ja pierwszy raz jak poszedłem do pierwszej mojej szkoły, do pierwszej klasy było 52 osoby. Do tej pory mam z tej klasy tylko 2 kolegów. Jeden mieszka w Danii, a drugi mieszka w Stanach Zjednoczonych. I to jest wszystko, to z tej klasy. Popatrzcie, jak długo jednak utrzymujemy kontakt, mimo że ja w tej klasie byłem bardzo krótko w rzeczywistości, bo w tej klasie po prostu przeżyłem zaledwie niecałe pół roku. Potem już wyjechałem do Warszawy i w Warszawie już mieszkałem wtedy. A jednak przyjaźń pozostała, dziecięca i do tej pory trwa i no cóż, tak jest. Ktoś by powiedział, że to jest karma. Nie mam kosmogramów ich, bo nie chcę się pytać, ponieważ oni nie wiedzą o tym, że zajmuję się astrologią i nie będę im tego tłumaczył dlaczego. Bo nie chcę. W niektórych środowiskach nikt nie wie o tym, że zajmuję się astrologią i to bardzo poważnie. I byłem uczony przez jednego z najwybitniejszych astrologów na świecie. Nie ma gadania, profesor Veres jest jednym z najwybitniejszych astrologów na świecie, ze względu na to, że był nawet wiceszefem tego kongresu całego astrologicznego. Zresztą wolałbym, żeby sam powiedział o sobie, a nie ja o nim. A w dodatku przećwiczył nas, tą grupę ostatnią. Znaczy ja nie wiem, czy nie powstała jeszcze jedna grupa. Tego nie wiem, dlatego że ja w pewnym momencie jakby odszedłem, dlatego że miałem zbyt dużo pracy i w dodatku kłopoty, jak to się mówi w rodzinie. Te kłopoty nie były kłopotami wielkimi, no ale absorbowały mój czas. Dobrze, jedziemy dalej. Księżyc, słuchajcie, jest blisko Marsa. Ten księżyc blisko słuchajcie, no to jest skandal. Ja tu opowiadam, a wy nic. Na pewno nic, bo jest to film. I to jest właśnie to, że tak wygląda kosmogram. Przeżyjcie się. Ja troszeczkę dłużej zrobię, bo niektórzy, i byłem zaskoczony, że mogą zatrzymać ten film i wydrukować albo zrobić zdjęcie tego kosmogramu i wtedy macie pamiątkę. Możecie zatrzymać to sobie w komputerze, zrobić aparatem i wtedy aparatem albo czymś i przenieść sobie na wydruk i będziecie słabej klasy, ale zawsze macie kosmogram. I teraz ten księżyc, tutaj ja zrobiłem na godzinę 9:49 tego 27 sierpnia. Słuchajcie, dobra godzina, dlatego że księżyc jest i ma Marsa po drugiej stronie, także nie ma ataku tych ludzi. Mars ma taką troszeczkę spokojniejszą jakby rolę. I trzeba przyznać, ale jest, no co tu ukrywać, Mars jest takiej delikatnej, bardzo delikatnej, ale jednak no troszeczkę już mijającej kwadraturze. Taka, bo Marsa mamy tu, a Pluton jest tu. Gdyby był tutaj, a to są niewielkie różnice, zresztą
Mars za chwilę najdzie na tą kwadraturę i tutaj na tej kwadraturze mogą wydarzyć się bardzo interesujące rzeczy. Mars zmusza nas do jakiegoś siły. W dodatku trzeba pamiętać o tym, że pan prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych i tutaj może być też taka sytuacja, że Stany Zjednoczone mogą zaproponować nam współudział w pewnych czynnościach politycznych i to będzie troszeczkę na przekór jakby zapowiedzią pana prezydenta Nawrockiego. A czy byście się nie zgodzili? Jak współudział? A odseparowanie Niemców, Francuzów i Anglików od interesu? Bo oni coraz bardziej się wycofują. A jeżeli teraz dwa takie narody jak Stany Zjednoczone plus my, plus Węgry, plus zrobić to Trójmorze łącznie z Turcją, kiedy Turcja ma największą armię w tej chwili i Turcy są gotowi do pomocy. Co prawda oni się zaprzyjaźnili lekko z Chińczykami, ale tutaj można wszystko naprawić. No i co? Po której stronie stoimy? Ja oczywiście po stronie pokoju, ale tutaj pokój jest, jeżeli Rosja chce to, co chce, to niech sobie bierze. Grunt, żebyśmy my nie dostali tego terenu, wiecie którego. Bo jeżeli dostaniemy ten teren, to automatycznie Niemcy zaczną drążyć sytuację o to działanie. Lepiej będzie, kiedy poczekamy i sobie zrobimy Trójmorze. Bo wtedy staniemy się ogromnym ogromnym pasem wspólnych interesów. A naprawdę ze Słowacją, mimo że Słowacja kiedyś weszła do Polski w 1939 i to bardzo nieprzyjemnie, akurat miałem w tamtych okolicach, miałem dokładnie mojej mamy brat tam mieszka, co ja mówię mojej mamy, jak Trzaskowski tak opowiada, mojej babci brat tam mieszkał ze swoją żoną i to bardzo źle się skończyło. Znaczy przeżył, oczywiście, że przeżył ten okres, ale musiał uciekać stamtąd, ale to co jak Słowacy postępowali z Polakami, to jest po prostu, to się nie da opisać. No więc to też trzeba pamiętać o tym. Ale dzisiaj już Słowacy nie są to tak jak Czesi. Czesi oddali bez wyszczału, Słowacy troszeczkę inaczej, ale Węgrzy też byli po tamtej stronie. Z tym, że Węgrzy, słuchajcie, jeżeli patrzymy, że Niemcy byli po stronie tego pana z wąsikiem, gdyby ich nie było, to byśmy naprawdę wyginęli wszyscy. Tyle, co oni zrobili dobra dla nas w tym czasie. Ja nie mówię o tym, o Częstochowie i o tutaj powstaniu warszawskim przez Pruszków i wywóz wagonami bydlęcymi do obozów koncentracyjnych tutaj, do Częstochowy. No to do Święcimia wiadomo o co chodzi. Jak się patrzę, drzewa same upadają. Ciekawe. Gałęzie. Gałązka upadła, ale taka spora. Lepiej tam nie stać. I teraz patrząc się na to, Węgry zrobiły naprawdę sporo. Przepuściły nas. Prezydent Teleki zrobił wielką rzecz. Naprawdę zrobił dla nas przepiękną rzecz. To się... Słuchajcie, on pozwolił wojsku polskiemu przejść, będąc już w Unii z Niemcami. Coś fantastycznego. To człowiek, którego powinniśmy wystawiać na piedestał. Oprócz tego przecież ci oficerowie SS
węgierskiego, przepuścili moją babcię, ale nie tylko babcię, tam cała grupa była. To nie było tak, że tam coś. To nie było tak, chodź, 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 chodź. Nie, tylko przecież moja babcia zupełnie nie zna tylko rosyjski. Świetnie rozmawiała po rosyjsku i trochę po niemiecku. Moja mama bardziej po niemiecku, ponieważ okupacja. A on znał rosyjski i się dogadali. Słuchajcie, się dogadali i powiedział, uciekajcie szybciutko, wszyscy uciekajcie. I uciekli, przeżyli tą straszną okupację. Jestem. I o tym będę mówił. I o tym będzie mówi moja córka. I jeżeli będą dalsze pokolenia, też będą mówić. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. To nie jest tak, że my cicho siedzimy, dlatego że to trzeba głosić. Bo teraz, jeżeli patrzymy na te historie, ja wiem, że są jakieś tam historie takie, czy takie, ale pan prezydent w Stanach Zjednoczonych ma zupełnie inne patrzenie na to wszystko, jak tak zwane biznesowe, tak? I to biznesowe, czy jest zawarte. Słuchajcie, jakby nie było, Saturn jest w retrogradacji, jest w Baranie. Saturn w Baranie otwiera nowe przestrzenie myślowe. I te przestrzenie tej myśli są dalekosiężne. Saturn działa 7-letnim planem, a właściwie 14-letnim, a jak chcemy, 7 możemy sobie iść, czyli 20. Pamiętacie, Rosjanie szli takimi planami 20-letnimi. No to jest właśnie, oni szli raczej planami jowiszowymi. Czy były dobre? No, widzicie, jak się skończyły. Wolę 7, dlatego że Saturn jest bardzo srogim nauczycielem i bardzo dokładnie przelicza wszystkie tempa i wszystkie działania. I im bardziej przeliczamy te wszystkie sytuacje, tym bardziej jesteśmy otwarci na wiedzę. I ta wiedza przed nami jest konieczna, bo jeżeli my patrzymy historycznie przez Neptuna, patrzymy przez Saturna, patrzymy przez Plutona i patrzymy przez Urana, bo idzie ta epoka Urana, ale nie tylko, niekonwencjonalnie podchodzimy. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Rosja jest uraniczna. Rosja jest nieprzewidywalna. Rosja jest... to jest świadomość. To jest... Rosjanie mają coś w sobie dziwnego. Oni są na pograniczu kultury europejskiej a kultury mongolskiej. Zresztą Moskwę zakłada Dżingis Khan i musimy brać to pod uwagę, że większość ich, nie tyle takich czystych Rosjan, co ogólnie ci, którzy się pchają, mają te... potencjał Dżingis Khana, o tak będzie łatwiej, no bo to trzeba umieć dobrać słowa. Ja w tej chwili myśląc, trzeba zrealizować pewien plan. I to nie jest tak, że ale Dżingis Khan zbudował największy świat swój. Nie wszedł do Polski, ale zostały Lipki. I my powinniśmy to najbardziej szanować. I szanujemy. Wiecie, kto jest potomkami Lipków? No. Czyli nasi Tatarzy. To są Tatarzy, to są potomkowie bezpośrednio Dżingis Khana. Nie złożyli przez przypadek, nie złożyli tutaj, nie założyli Hanatu jakiegoś i nie podporządkowali Polski Mongołowi. No, dobrze, no, wiecie, o co chodzi. Tylko przyłączyli się do nas i poszli na co? Na Krzyżaków. I Tatarzy zrobili wielką rzecz. I nasi Wuani, już wiecie co to, przepraszam bardzo, to pomyłka, ale dobrze, no jak ktoś tam
Słuchajcie, po prostu za szybko myślę, a trzeba to brać. Nie jestem historykiem, tak jak zaznaczam, ja tylko kojarzę pewne fakty i tak dużo staram się Wam przekazać, żebyś też musicie myśleć. Może też specjalnie to robię, żebyście tak zaczęli. Pan Ryszard się pomylił. Nie pomyliłem się. Ułani, Ułan Bator, tak? I ułani nasi chłopcy malowani. Słuchajcie, to co ułani zrobili dla nas, tej nagonki, jak to się mówi, na tego, który szczeka, na ten język, który szczeka, a nie mówi. Co prawda Kettling szczekał, ale nie, Niemcy też szczekali. Tak. To nie był język, to jest taki język. Wiecie, jakby nie było, polski język jest wykwintnym językiem. Nawet w Rosji, w Paryżu się kiedyś mówiło po polsku. I powinniśmy zapamiętać o tym. Dzięki temu powstała Dolina Krzemowa, bo mówimy językiem wyjątkowo trudnym i ten język daje nam zupełnie inny sposób myślenia. My mamy to myślenie, wiecie, pamiętacie pierwsze początki prymitywnego języka jak komputerowego i on dzisiaj też jest, ale jeżeli już bierzemy ten wykwintny i tą dyslektyczność, która występuje właściwie najbardziej w języku polskim, którą sobie bardzo cenię, dyslektyczność i potrafię z nią przynajmniej walczyć, bo to jest walka jednak, dlatego że młody człowiek nie wie skąd to ma. To nie jest wada, to jest zaleta, dlatego że te dzieci zupełnie inaczej myślą, są dużo bardziej zaradne, bardzo często, bardzo późno się to odkrywa. To jest wina właściwie nie rodziców, tylko właśnie tych dzieci, że tak się świetnie maskują i wtedy podwyższają swoją świadomość do nieomal zenitu. I tą dyslektycznością mogliśmy wygrać w wojnie siedmiodniowej, czyli powiedzmy, że nasi lotnicy, którzy brali tam udział z Grudziądza. No więc to już Wam opowiadam o dalekosiężnych planach, które musicie wiedzieć i musicie sprawdzić po co. Dlatego, że tych danych, które ja mówię, to trzeba sprawdzać. To trzeba sprawdzać nie dlatego, że ja każę, tylko dlatego, że jest taka sytuacja, że jeżeli sprawdzicie, uczycie się i zapamiętujecie to już na dłuższe lata. I wtedy możecie propagować. I wtedy Was nikt nie zaskoczy, że my jesteśmy tacy albo tacy i takie smarkacze wyjdą na trybunę i pokażą nam coś tam. Nie. My zrobiliśmy więcej niż Wy. Dla nas. Bo dla nas zrobiliście tylko męczarnię. I jeszcze robicie kłopoty nam, a jeszcze tym bardziej w tym momencie ci wasi dziadkowie mówią, że to były niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski. A wy zmieniacie historię pod wpływem jakiegoś tam pseudohistoryka. Nie wolno takich rzeczy robić, dlatego że historia nigdy nie może być naginana, dlatego że jeżeli jest naginana, to jest jak łuk. W pewnym momencie wypuści taką strzałę, że ten, kto kłamie, zginie od niej i będzie ośmieszany do końca historii. Musi brać pod uwagę, że ośmieszanie to nie jest tak, że można sobie zmienić i tak jak się zmienia i zapożyczyć coś. To zapożyczenie nie jest dobre. Zapożyczanie jest złem. Ale dobrze, zapraszam Was na jutrzejsze tutaj moje wypowiedzi, a to przeanalizujcie. Przeanalizujcie każdy fragment mojej tutaj rozmowy, bo ta rozmowa idzie w pewnym kierunku, który będziemy ciągnąć aż do trzeciego.
tak? Czy do 6, czy do 10, ze względu na to, że musimy rozpatrzeć. Ja też mam pewne kłopoty teraz z pracownią i to dosyć poważne. Dzisiaj będę kontaktował się z informatykami, dlatego że coś znowuż wybuchło. No ale to jest dobrze, że wybucha teraz, a nie później. Zresztą ja mam zaplanowane to na czas późniejszy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalsza tutaj działania. Oczywiście, że Dawid przyjedzie, ale Dawid jest tym punktem ostatnim, dlatego że ja jeszcze muszę jechać do Krakowa, bo to, co mówiłem wczoraj, muszę obejrzeć tą przestrzeń. A jeszcze przede mną jest Gdańsk, jeszcze przede mną jest Warszawa, jeszcze przede mną jest sporo historii, które chciałbym zrealizować. No ale cóż, najważniejsze to, że jesteście. A propos, osoby się pytają o telefon. Ja napiszę, tylko w tej chwili prosiłbym, jeżeli ktokolwiek chce dzwonić do mnie, to od 11 do 18 w tym czasie, a najlepiej, kiedy zadzwoni, jeżeli nie odbiorę, to napisać SMS-a i o której ja mogę dać sygnał, żebyście przedzwonili. Bo wiem, że jak ja dzwonię, to ludzie się boją, więc wolą. Ja nie lubię dzwonić do kogoś tak sobie, dlatego że wiem, że przeszkadzam. Wy mnie nie przeszkadzacie, dlatego że jeżeli telefon mam, no to w porządku, mam tu przy sobie w tej chwili, ale jeżeli nie mam i no podaję tutaj ten numer telefonu też przy okazji. I jeszcze jedno, jeżeli możecie połapkować te filmy, to łapkujcie, jeżeli możecie. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Ostatnio mi tam kilka osób uciekło, ale to nie szkodzi o to, bo ja się wcale nie przejmuję tymi, którzy uciekają, bardziej przejmuję się tymi, którzy przychodzą. Szkoda, że nie możemy patrzeć, kto odchodzi, a kto przychodzi. To jest jakiś taki YouTube'owski dziwny zwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że tak, mogę zawiesić kilka osób ze względu na wulgarność, ze względu na jakieś ten... A też ja też rozumiem te osoby, które... Ponieważ czasami też robiłem błąd i u moich przyjaciół, że nacisnąłem i subskrypcja wywalała. Ale tam jest taki dzwoneczek z takimi tymi, można tam nacisnąć i te moje filmy. A ponieważ te filmy, które ja prowadzę, są zawsze ciekawsze pod koniec, a nie na początku, no więc to już z góry mówię, że ja zawsze prowadzę tak, że dlatego, żeby w pewnym momencie troszeczkę osoby niezainteresowane tematem, albo jeszcze tym bardziej te osoby tak zwane, które chcą natychmiast wszystko wiedzieć, żeby je wyeliminować. To nie ma tak. W astrologii jest tylko myśleć. Zostawiam Was z Bogiem, a ja idę w tamtą stronę jak zawsze. I no cóż, myśleć. Jeszcze raz myśleć. Jeżeli myślicie, wszystko jest w porządku, bo wtedy macie otwarte serca, otwieracie się na innych ludzi. Macie przede wszystkim jedną rzecz. Siebie. A pokochać siebie jest najważniejszą rzeczą. W tej chwili, kiedy jesteśmy w Pannie, musimy pojąć to, co jest najpiękniejsze. Nauczyć się kochać. I kochać bez żadnych barier. A ta miłość bez barier jest chyba najtrudniejszą miłością. Czas Panny i w tej chwili wagi, rozważyć to wszystko, bo za chwilę będzie Skorpion, który będzie bardziej bolesny, bo to jest już wtedy bardzo silna dłada i w tym momencie ona przechodzi w dładę bliźniąt. To już mówię tym, którzy się uczą tych dład i bardzo dziękuję Wam, że się uczycie, drodzy przyszli astrolodzy. I dobrze, że znacie tą astrologię, a nie tą głupawą, bo ta głupawa jest bardzo dobrą. Oczywiście, że też poznacie tamtą, ale tamtą możecie sobie przeczytać, pooglądać i sprawdzać, a bardziej patrzeć tutaj na tą.
Oczywiście, że trzeba kojarzyć jedną z drugą, bo to nie jest tak, że to jest, ja tutaj pokazuję i to wszystko się sprawdza. Oczywiście, że się sprawdza, ale wtedy, kiedy ja mówię. Kiedy wy będziecie robić, nie będzie się tak łatwo sprawdzać. Na początku tak, dlatego że jesteśmy w tej chwili, a nie w żadnej innej chwili. Ale kiedy przejdziemy do następnej chwili, już będzie troszeczkę inaczej. A dlaczego? No właśnie dlatego, że są znaki, że są dwa samce, że są aspekty, że to wszystko jest i to wszystko trzeba połączyć w jedno wspólne zdanie. Jakie? Przede wszystkim jedno słowo jest miłość, a drugie kocham was. Cześć, z Bogiem.